Nazywam się Zdzisław Stawicki. Urodziłem się w Warszawie 1 stycznia 1927 roku. Urodziłem się na Dolnym Mokotowie, to jest ulica Huculska 4. To jest taka mała uliczka w rejonie ulicy Dolnej, Ludowej, Konduktorskiej. Tam się urodziłem. Matka moja miała wykształcenie szkoła powszechna. Ojciec natomiast miał chyba 3, może 4 klasy gimnazjum skończył. Ale pracowali jako pracownicy fizyczni. Urodziłem się na Huculskiej 4 w mieszkaniu, gdzie mieszkało 6, może 7 osób. To znaczy mój dziadek z babcią, dziadek chory chyba na gruźlicę, a może raka płuc. Wiem, że cały czas kaszlał. A więc dziadek, babcia, brat mojej mamy, 3 siostry mojej mamy. I wszyscy mieszkali w jednej izbie, w suterenie, bez bieżącej wody oczywiście, bez kanalizacji, bez elektryczności, ubikacja na podwórku, rynsztoki. No bieda, po prostu bieda. Z tej całej rodziny może tylko jeden mój wujek miał pracę, reszta była bezrobotna. W tym czasie my z mamą i ojcem przeprowadziliśmy się z ulicy Huculskiej na ulicę Stępińską. Stępińska 20. To jest ulica, która leży na terenie Sielc. Taka dzielnica Sielce się nazywają. Dolny Mokotów to jest do ulicy Belwederskiej, a od ulicy Belwederskiej na wschód są już Sielce. No więc tam zamieszkaliśmy, nie pamiętam w którym roku. W każdym razie, kiedy miałem tę świadomość i miałem może 4 lata, wiem, że również to była dzielnica bardzo biedna. Mieszkaliśmy w jednej izbie, w takim baraku drewnianym, przylegającym do piekarni, która mieściła się pod tym adresem. No zimą było ciepło, ale to się wiązało również z robactwem, bo tam przy piekarni karaluchy, muchy, to wszystko nas jakoś tak dręczyło. Oczywiście bez wody bieżącej to mieszkanie było, bez kanalizacji i bez elektryczności. Ojciec bardzo długo szukał pracy, mama pracowała dorywczo fizycznie, było biednie. Korzystaliśmy z opieki społecznej, to znaczy obiady, zupę po prostu. Odbieraliśmy na Madolińskiego ulicy, gdzieś niedaleko Puławskiej po lewej stronie była jakaś, nie pamiętam co to było, jakaś opieka społeczna. W każdym razie chodziliśmy tam po zupę, po chleb. Nawet przypominam sobie, że sam chodziłem kiedyś jako 5-latek, może 6-latek, po tę zupę ze Stępińskiej, do Podchorążych, Belwederską, do Zajączkowskiej, Zajączkowską w górę, pamiętam schodki, do Puławskiej, na drugą stronę Puławskiej, na Madolińskiego. Sam odbierałem nawet tę zupę w garnkach. Tak to było. Podobno byłem bardzo zdolnym dzieckiem. Mówiła mi mama, i ojciec, że umiałem czytać, już miałem 4 lata, a pisać kiedy miałem już 5 lat. Także kiedy skończyłem lat 7, poszedłem już do 2. oddziału szkoły powszechnej. Ta szkoła mieściła się na Belwederskiej, blisko dzisiejszej ulicy Gagaryna. Nie było wtedy ulicy Gagaryna, było to Podchorążych, ulica Podchorążych, która dochodziła do Belwederskiej. Tam na tym rogu była ta moja szkoła powszechna. To był rok szkolny 1934-35. Także było biednie. Ale stał się jakiś cud. Mama poprzez swoje jakieś dalekie znajomości dowiedziała się, że jest praca w Państwowym Zakładzie Emerytalnym. Mieścił się ta instytucja przy Krakowskim Przedmieściu, Krakowskie Przedmieście 19. Na wprost kościoła Karmelitów, pomnika Mickiewicza. No i ta praca wiązała się również z tym, że tam dostaliśmy mieszkanie.
mieszkanie z elektrycznością, z wodą, z kanalizacją, no. Luksus. No i zaczęła się wojna. Wojna. Przeżyliśmy bombardowanie u nas w domu na Krakowskim Przedmieściu w piwnicy. To był potężny, dobrze, to znaczy silnie zbudowany budynek z piwnicami. Jakieś takie żelbetonowe były, chyba nawet stropy. Tam nawet część naszej rodziny schroniła się u nas na Krakowskim Przedmieściu w czasie bombardowania. No bombardowanie było silne, to wiadomo, jak to Warszawę w ostatnich dniach września bombardowali. No, pamiętam konie martwe na placu Piłsudskiego. Plac Piłsudskiego był tuż obok. Tam ludzie wyrzynali kawałki mięsa z koni, także widać było i żebra, i kości tych biednych stworzeń. No ale trzeba było coś jeść. Pamiętam, że raz spróbowałem tego końskiego mięsa, ale nie smakowało. Nie smakowało. No, zaczęła się okupacja. Tak sobie myślałem, ja nie mogę chodzić do gimnazjum, będę się uczył obcych języków. Tak sobie pomyślałem, ile miałem lat, 14. I znalazłem, znaczy mama znalazła takie małżeństwo, tutaj na Pradze, na Szmulkach zresztą, Łochowska 44, pamiętam jeszcze ten adres, takie małżeństwo przedwojenne, jeszcze z lat 1880, mieli już ponad 60 lat w każdym razie. I tam za węgiel, który im nosiłem, woziłem im ze Krakowskiego Przedmieścia w teczce węgiel, 2 razy w tygodniu w teczce i oni za to mnie uczyli. Ona mnie uczyła francuskiego i rosyjskiego, a on angielskiego. I pamiętaj, słuchaj, pamiętaj chłopcze, pamiętaj Zdzisiu, że najpiękniejsze 2 języki na świecie to francuski i rosyjski. To są najbardziej melodyjne. To mi tak utkwiło w głowie. Uczyłem, no a poza tym w szkole się poprzednio uczyłem niemieckiego i łaciny, także w sumie uczyłem się łącznie 5 obcych języków. Jakiś galimatias był w głowie, ale dawałem sobie radę. Dawałem sobie radę. No oni wiedzą, że mi się w obozie przydadzą i niemiecki, i francuski, i rosyjski. Ale jeszcze byłem dosyć przedsiębiorczy. Handlowałem papierosami. Oczywiście nic nie mówiłem rodzicom. Znikałem, kupowałem hurtowo papierosy na Karcelaku. To był plac w rejonie Chłodna, Towarowa, Wolska. Na rogu tam wszystko można było kupić. Tam kupowałem hurtowo papierosy do torby i po tramwajach je sprzedawałem. No i zarabiałem często, gęsto, zupełnie nieźle. Namówił mnie do tego kolega. Mówi, chodź, teraz żeśmy zarobili. Na Chłodnej była taka knajpa koło Karcelaka. Zjemy sobie dobry obiad. I pamiętam pierwszy obiad, taki własnoręcznie zarobiony, sznycel po wiedeńsku. Och, to coś było za czasów okupacji. Znaczy, jakiś kotlet, jajeczko na nim, kartofelki. No ładnie. Potem zacząłem chodzić znowu wróciłem do szkoły. Tym razem znowu gimnazjum, ale pod szyldem szkoły handlowej Resslera. Była taka szkoła na Chłodnej. I tam wykładano przedmioty te ściśle handlowe, ale również zakres gimnazjum ogólnokształcącego. No i pamiętam, że kiedyś spotkałem swojego profesora, nie pamiętam z jego czynu, od handlu chyba. Wskakuję do tramwaju z papierosami, krzyczę papierosy. Patrzę, mój profesor stoi, ale się zdetonowałem, nie wiedziałem co powiedzieć. On mnie poznał, mówi, nie martw się, do przedsiębiorczych świat należy, nie ma się czego wstydzić. Także mnie pokrzepił na duchu. Aha, ale chcę powiedzieć, że w tym czasie utworzone zostało getto warszawskie i jadąc do szkoły tramwajem, przejeżdżaliśmy przez getto. Tramwaj wjeżdżał z jednej strony bramą, z drugiej strony wyjeżdżał, ale jakiś czas jechał przez getto. No i często żeśmy wyskakiwali w tym getcie, żeby zobaczyć, jak w tym getcie jest. No to żeśmy wiedzieli, że tam u nas było źle na terenie, gdzie mieszkali Polacy, ale tam w getcie było strasznie. Nędzę było widać straszną.
widziałem takie dzieci małe, 5-4-letnie, samotne, już na skraju śmierci. Już widać, że już nie było w nich życia. Wyciągały rękę, ale już nie były świadome tego, co robią. Widać często, te zdjęcia są pokazywane w prasie, w telewizji. Ja byłem naocznym świadkiem tych zdarzeń i tych miejsc, które tam są na tych zdjęciach pokazywane, i tych dzieci, tych ludzi. Zastało mnie powstanie w mieszkaniu, Krakowskie Przedmieście 19, rejon opanowany przez Niemców naprzeciwko kościoła karmelitów i obecnego Pałacu Prezydenckiego. Tam mieścił się sztab niemiecki. No i strzały, nie wolno było nam wychodzić. Mieliśmy zamknięte drzwi wejściowe, frontowe. Ale wybudowaliśmy, zrobiliśmy w piwnicach otwory. Przejście do sąsiedniego domu, Krakowskie Przedmieście 17, po to, żeby w razie czego uciekać do sąsiedniego domu. Był ten otwór. Ale Niemcy drugiego dnia podpalili nasz budynek, no i zaczęli go ostrzeliwać. Na parterze była perfumeria, paliło się jak nie z tej ziemi. Huk był taki od tego pożaru. Ojciec próbował ratować, ale to bez żadnych szans na ratunek. Został jednocześnie ranny w pachwinę, odłamkiem. Paliło się to tak z pół dnia, może dłużej. Siedzimy w piwnicy, ale piwnicami tam można przejść na Stare Miasto. W połowie sierpnia 1944 roku Niemcy zaczęli atakować Stare Miasto, Stare i Nowe Miasto, ale nie atakiem bezpośrednim przez żołnierzy, tylko atakiem bombowym. Lotnictwo i artyleria. Naloty trwały od świtu do zmierzchu, naloty bombowców. No to w sumie mały obszar, Stare Miasto i Nowe Miasto. Od świtu do zmierzchu naloty, bomby, sztukasy. Sztukasy to takie niemieckie bombowce z charakterystycznym wyciem. Niemcy zainstalowali tam specjalne taki alarm, który powodował jeszcze większe przerażenie dla ludzi atakowanych, więc tymi sztukasami nękali cały czas. No i oczywiście pożary, gruzy, domy się paliły. Już nikt nie ratował tego, nie gaszono pożarów. Nie było czym, po pierwsze, a poza tym wszystko naokoło się paliło. Ten swąd, ten dym, ten czuję do dzisiaj z tego powstania warszawskiego, ze Starego Miasta. Paliło się wszystko. Tak sobie pomyślałem, czy ja kiedyś będę mógł pójść na ryby z wędką nad jezioro, nad rzeczkę, w ciszy, spokoju i świeżym powietrzem. No i doczekałem się jednak później. No więc, ale w nocy nalotów nie było, natomiast działała artyleria. Bez przerwy były ostrzał artyleryjski na Stare i Nowe Miasto. Zwykła artyleria i miotacze min, tak zwane szafy. Myśmy to nazywali na Starym Mieście szafami, w Śródmieściu nazywali to krowami. Miotacze min, one wydawały przy wystrzale, to były miotacze min sterowane elektrycznie, przy wystrzale wydawały charakterystyczny dźwięk, podobny do tego, jaki wydają drzwi szafy, starej szafy nieolewionej. Mówiliśmy, o, szafa już idzie i za 2-3 sekundy już był efekt, mina wybuchała. Znaleźliśmy się w Pruszkowie, w tym obozie przejściowym, obozie zorganizowanym na terenie takich chyba warsztatów naprawy taboru kolejowego to było. Tam przenocowaliśmy na betonie. No i następnego dnia słyszymy, Niemcy, transporty odchodzą, ładować się do transportów. Do transportów wszystkich wyganiali. Nie wiemy, dokąd te transporty. Mówią, do roboty. No jak do roboty, jak trzeba jechać, no to trzeba jechać. I żeśmy się znaleźli w jednym z transportów. Ale kto to wiedział, dokąd ten transport jedzie? Ojciec był w dalszym ciągu, kulał z tą raną. No ale wsiedliśmy do wagonu razem. Matka, ojciec, ja, mój brat cioteczny Czesiek Jagiełło z rodzicami.
Wagony zatłoczone oczywiście, zadrutowane. Wiadro jedno ma potrzeby. Okienko takie jedno, maleńkie, w górze zakratowane. Jedziemy. Zatrzymaliśmy się na postój koło Piotrkowa Trybunalskiego. Pamiętam, że Niemcy otworzyli wtedy drzwi. Otworzyli drzwi wagonów. Staliśmy na takim nasypie i ludność miejscowa z Piotrkowa i okolic zbliżyła się do pociągu z prowiantem, no, z chlebem, z warzywami. Pamiętam pomidory, mnóstwo pomidorów świeżych. To był koniec sierpnia, wrzesień. Jak smakowały, jak nigdy. Po kilku dniach, po 2 dniach chyba, może po 3. Koniec transportu, to było nocą. Przyjeżdżamy, drzwi się otwierają i nagle wrzask słyszę. Przekleństwo po niemiecku. Widzę jakichś żołnierzy z karabinami, z pepeszami, z karabinami maszynowymi. Psy szczekają, wrzaski, raus, alle raus, aussteigen. Ja kątem oka patrzę, jakaś mała stacyjka, budyneczek mały, nieduży, napis na budynku gotykiem Mauthausen. Ja wiedziałem, co to jest Mauthausen, ale większość nie bardzo się orientowała. Zadowoleni, że już koniec trasy.